W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Petersburga, miasta, które zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Miasta pełnego historii, monumentalnej architektury i niesamowitego klimatu, który czuć na każdym kroku. To miejsce, gdzie carskie pałace, kanały i cerkwie tworzą niesamowitą mozaikę przeszłości i nowoczesności. Zapraszam do oglądania. Siemanko, pozdrawiam Sankt Petersburga, moi kochani. Najbardziej nowoczesne i najładniejsze miasto, które jest w Rosji. Petersburg jest to drugie największe miasto w Rosji. Oczywiście pierwszym jest Moskwa, trzecim Nowosybirsk, no i czwarty tam, gdzie byłem wczoraj, Jekaterynburg. Ale zdecydowanie najpiękniejszym miastem na pewno jest Petersburg. Miasto zostało założone w roku 1703 z rozkazu cara Piotra Wielkiego jako okno na Europę. Przez ponad 200 lat pełniło rolę stolicy Imperium Rosyjskiego. W Petersburgu znajduje się ponad 200 muzeów i około 2000 mostów, pałaców i historycznych budowli. Jednym z najsłynniejszych miejsc jest Ermitaż, muzeum sztuki z kolekcją liczącą ponad 3 miliony eksponatów. Idę sobie najpierw zjeść, później będę chodził po tych wszystkich atrakcjach. Tutaj już naprawdę taką Europę widać, jest taka różnica między tym, co widziałem wcześniej w tych azjatyckich części Rosji, a w tym, co jest tutaj. Wiecie co, ja to miasto troszkę sobie tak, na razie z tego co widziałem, trochę tak podsumowałem. Tutaj Amsterdam. Normalnie jak w Amsterdamie wygląda. Te kanały tutaj co płyną. Inne budynki, Londyn. Jeszcze gdzie indziej, trochę jak w takiej Francji. Pięknie. No i tak, rozpoczynam swoje zwiedzanie Sankt Petersburga, ale najpierw idę na siłownię. Nie ćwiczyłem już od ponad tygodnia i po prostu się czuję bardzo źle z tym, ale nie miałem okazji. Siedziałem 2 godziny i rozkminiałem trasę, jaką będziemy robić. Bo cały mi coś nie pasowało z biletami lub z czymś innym. Nie dało się tego fajnie ze sobą połączyć, żeby stąd pojechać do Moskwy, z Moskwy do Dagestanu i Czeczenii i później polecieć do Baku, dalej do Azerbejdżanu. No nic nie pasowało, po prostu nic. Nie dało rady, żebym 30 stąd wyleciał, musiałem wtedy 29, a szkoda mi jednego dnia. I wyszło tak, że zostajemy tutaj do środy, stąd lecimy do Dagestanu, stamtąd pojedziemy sobie autobusem do Groznego, do Czeczenii na 2 dni, wrócimy z powrotem do Dagestanu, polecimy do Moskwy, w Moskwie całe 2 dni będziemy mieli i stamtąd polecimy do Taszkentu w Uzbekistanie, tam będziemy mieli 10 godzin przesiadki, to Paweł sobie Taszkent jeszcze zobaczy i stamtąd polecimy do Baku w Azerbejdżanie. No, plan idealny, także wiele ciekawych odcinków przed nami. Po drodze jeszcze oczywiście trafiam na piękne miejsca. Zobaczcie, jak jest super ten most. Z tyłu już widać piękną cerkiew. Piękny Sobór Kazański, ale z drugiej strony jeszcze piękniejszy. No ale tu wrócę później, skończę swoje robić.
zdenerwowałem. Jak mnie gościu w restauracji teraz oszukał, to jest po prostu szok. Zamówiłem sobie śniadanie, kawę i mówię, czy może mi dać jeszcze szklankę wody do kawy, żebym sobie kawę przepił. On mówi, no dobra, przyniósł butelkę, otworzył tak, że mnie nie widział, nalał mi od razu jakieś wody gazowanej, już po butelce wiedziałem, że będzie strasznie droga. Przynosi rachunek, a butelka wody kosztowała 650 rubli, a śniadanie 700, to sobie wyobraźcie. Za pół litra wody zapłaciłem tyle, co za śniadanie. Ale mnie zdenerwował. Co ciekawego o Sankt Petersburgu musicie wiedzieć, to przede wszystkim to, że miasto kilka razy zmieniało swoją nazwę. Sankt Petersburg od 1703 do 1914, później zmienili nazwę na Piotrogród, która obowiązywała od 1914 do 1924. Później był to Leningrad do 1991 roku, a później wróciło w 1991 roku, wróciło z powrotem na Sankt Petersburg. Warto też wspomnieć, że Sankt Petersburg został zbudowany praktycznie od zera na bagnistych terenach ujścia Newy, co było ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym na początku XVIII wieku. Ciekawostką jest to, że w czerwcu i lipcu można tu doświadczyć tzw. białych nocy, kiedy słońce niemal nie zachodzi i przez całą dobę jest jasno. Co do Soboru Kazańskiego, który mam za sobą, to jest najbardziej znane, najbardziej fotografowane, no chyba najładniejsze miejsce, jakie tu jest, chociaż jeszcze nie wiem, zobaczymy później, ale jest naprawdę imponujące. Ale jestem zdenerwowany, bo ja wiem, że on to zrobił specjalnie. Na pewno to zrobił specjalnie. No bo komu się wciska wodę, jak zamawia śniadanie za 30 zł, komu się wciska wodę za tyle samo. Przesada, naprawdę przesada. Dobra, co do Soboru Kazańskiego, no to rozpoczęto budowę w 1801 roku, ukończyli w 1811. Zostało to zainspirowane Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie. 96 kolumn, wszędzie dookoła. Niesamowita budowla. Ale powiem Wam, że fajnie się Petersburg zwiedza, bo jest tak dużo turystów tutaj. Idę do środka zobaczyć. Może mi się uda. Ciekawe, ile wejście kosztuje. A dzisiaj niedziela, to tu msza chyba jeszcze nawet jest. To czego ta kolejka tu stoi? Aha. Żeby ucałować ten obraz. Wewnątrz znajduje się ikona Matki Bożej Kazańskiej, uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej czczonych w całej Rosji. Wierni wierzą, że ma ona moc czynienia cudów i od wieków otaczana jest szczególnym kultem. To właśnie przed nią modlił się feldmarszałek Kutuzow przed wyruszeniem na wojnę z Napoleonem. Jego grobowiec znajduje się również w Soborze, co czyni to miejsce wyjątkowym także pod względem historycznym. Piękne zdobienia wszędzie dookoła. Wykończenia, kolumn. No, robi to wrażenie. Fajną opcją jest też w tym mieście to, że mają autobusy hop-on, hop-off, ale z tego skorzystam dopiero jak już przyjedzie Paweł, znaczy w sumie dwa Pawły. Dzisiaj sobie będę chodził. Jest piękna pogoda, to szkoda mi w autobusie siedzieć, także lepiej sobie po prostu pochodzę, pozwiedzam, a i tak zwiedzanie Petersburga i wszystkie te miejsca, które muszę Wam pokazać, na pewno nie można tego zrobić w jednym odcinku, bo tego jest za dużo po prostu. Także w dwóch odcinkach zobaczycie
piękne atrakcje, no i później coś innego. W ogóle z ciekawostek takich, Sankt Petersburg, z miasto Białych Nocy, od maja do lipca nie ma tu w ogóle nocy, jest cały czas jasno. Wczoraj było inaczej oczywiście, bo wczoraj były chmury, był deszcz i tak dalej, no to chmury zrobiły tą noc. Ale dzisiaj, przy tym jaka widzę jaka jest pogoda, to dzisiaj wieczora się chyba nie doczekam, a przynajmniej ciemności. Dobra, ruszam dalej, teraz będę szedł pod tą cerkiew, bo wyglądała z daleka imponująco. Nie mogę się doczekać, jak ją zobaczę. W tym mieście w ogóle jest ponad 360 albo 360 mostów. To jest nazywane właśnie Wenecją Wschodu, mimo tego, że tu podobno i tak jest nawet więcej mostów niż w samej Wenecji. Czyli mi te kanały nie przypominają Wenecję, tylko bardziej Holandię, ale no tak nazywają. Nie no, jak ja bym tutaj był i była brzydka pogoda, tak jak go zapowiadali, już przyjmowałem to do siebie, że może tak być, ale to wszystko tak ładnie wygląda, jak jest słońce. Jest taki inny klimat. Wszędzie, jak podróżowałem wcześniej po tej Rosji, w ogóle nie widziałem turystów. W ostatnim mieście też głupio mi się nagrywało, bo się wydawało, że każdy się na nie patrzy, jak ja nagrywam. Nie widziałem tam żadnego zagranicznego osobnika, a tutaj pełen luz. Cerkiew na krwi, tak się nazywa ta cerkiew tutaj. Powstała w 1881 roku. Tutaj właśnie w tym miejscu podobno był zamach na cara Aleksandra II i zginął. Jego syn wybudował tutaj, znaczy zlecił tutaj budowlę cerkwi. Dokładnie w miejscu, gdzie zginął jego ojciec. No niesamowicie to wygląda. Szkoda, że to remontują jedną część, ale i tak klasa. Dobra, idę zobaczyć do środka, jak wygląda. Popatrzcie, jak z tej strony wygląda. Się zastanawiam teraz, czy te 3 dni mi tutaj starczą, żeby wszystko to zobaczyć, co mam zamiar i co ma, przede wszystkim, co ma do zaoferowania to miasto, bo ma bardzo dużo. No i dobra, wchodzę do środka, wejście kosztowało 450 rubli. Wow, no. Как только соберется группа, 2-3-4 минуты. Patrzcie, jakie wszędzie obrazy. Kurczę, w takim miejscu też jeszcze nie byłem. Żeby tak wszędzie, sam sufit, wszędzie wymalowane. Kurczę, nie wiem, w którą stronę mam patrzeć, bo wszędzie się coś dzieje. Ale teraz, jak wam coś pokażę, sam jestem w szoku. To nie jest namalowane wszystko. Ja myślałem, że jest. To jest wszystko mozaika. Ale czad. Teraz to mi się podoba razy 10.
Ale sztuka. Łącznie 7000 m². Kawałek po kawałku układane. Wszędzie tu, wszędzie totalnie. Wow. Serio mocne. Bardzo mocne. Na pewno nigdy wcześniej nie widziałem takiego czegoś. Jak sobie podchodzę bliżej, patrzę, co jest grane. A tu normalnie widać kawałeczek po kawałeczku. Już teraz dzisiaj ogólnie, teraz już od wielu lat to nie jest uważane jako miejsce sakralne, wiecie, tu się nie przychodzą już modlić, tylko jest to właśnie uważane za muzeum mozaiki właśnie tego wszystkiego, tego dzieła, które tutaj jest stworzone. Arcydzieła. Dawno mnie nic tak nie zaskoczyło. Serio, dawno. To jest cudowne w podróżach. Ludzie się mnie pytają, że tyle rzeczy już na świecie widziałem, że pewnie już wszędzie jadę, tylko tak po prostu, żeby sobie jechać. Że pewnie nic mnie nie zaskakuje. Zawsze mnie coś zaskakuje. A tutaj zaskoczyło mnie to miejsce. Patrzcie, tu jest pokazane, jak ona dokładnie wygląda. Czyli ta jedna złota wieża jest w remoncie teraz. No i dobra, ruszam dalej. Kolejna część planu. Kolejna część planu miała być chyba w sumie inna, ale z racji tego, że jest tak cudowna pogoda, to idę na łódkę i przepłynę się kanałami. Zobaczymy, jak prowadzi trasa. Teraz zauważymy, jaka ta rzeka to jest żur. O, ale jest syf. Jaki to ma kolor w ogóle. Dobra, tutaj koło mostu jest wejście na łódkę. Za ile kosztowało. No i tak, łódka 1500 rubli, czyli 70 zł, godzinny rejs. No i rozpoczynamy rejs łódką. Ma potrwać godzinkę czasu. W taką pogodę sama przyjemność. Tylko mam nadzieję, że to bagno, które jest za burtą, mnie nie ochlapie. Во время прохождения катера под мостами по катеру не перемещаться. И если вы соберетесь спускаться в салон, будьте аккуратны на ступеньках. В салоне у нас запрещается. Pływanie kanałami Petersburga to jeden z najpiękniejszych sposobów na poznanie tego miasta. Z perspektywy wody wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kamienice odbijają się w tafli rzeki, a elegancka architektura z XIX wieku robi jeszcze większe wrażenie. Łódka sunie powoli pod zabytkowymi mostami, których w mieście jest ponad 800. Mijamy wąskie uliczki, ukryte podwórza i złote kopuły cerkwi, które wyłaniają się zza dachów. Przepływając pod niskimi mostami, trzeba się czasem pochylić. To dodaje całej przygodzie uroku. Woda uspokaja, a miasto zdaje się płynąć razem z nami. W tle słychać odgłosy miasta, dzwony, muzykę ulicznych grajków, śmiech przechodniów. Wszystko to tworzy niezwykłą atmosferę, romantyczną, trochę melancholijną, ale absolutnie wyjątkową. To właśnie z tej perspektywy najlepiej czuć duszę Petersburga. I trudno się dziwić, że wielu nazywa go Wenecją Północy. No to widać, że ma trochę lat. O fuj. Ochlapało mnie to bajoro. I normalnie nie wiem, w którą stronę się obracać. Z każdej strony coś ładnego. Город многонациональный, с различной вероисповеданием, таким остается и в наших днях. Naprawdę, ja po tym, co ja widziałem wcześniej, to się tutaj czuję w ogóle w jakimś innym świecie.
z takich syberyjskich wsi nagle taka zmiana na taki Petersburg. Szok. Mega jestem zadowolony, że się zdecydowałem na to. Nie miałem tego w planach, wyszło po prostu tak, bo zauważyłem, że pływają te łódki. Mówię, ja dobra, przepłynę się, ładna pogoda. Świetna sprawa, jak ktoś z Was będzie w Petersburgu, to nawet się nie zastanawiajcie. Bardzo warto, bardzo, bardzo. W ogóle dzisiaj rozmawiałem też z Polem o cenach, jakie są w Rosji, to naprawdę tu jest spoko. Wiadomo, Petersburg jest trochę droższy niż inne miasta, ale i tak ceny są dalej dobre, bardzo dobre. На правом берегу располагается Марсово поле. Менялись эпохи, менялись императоры, на этом поле высаживали овощи. И не так давно, 9 мая, мы стали всей страной выиграли во всех Италии. No i wróciliśmy. Jeszcze macie troszkę cerkwi, niestety na autobus niepotrzebnie stoi. Новая единственная грамм спасной крови, который чудом уцелел в нашем море. На их смену приходят каменные, затем чугунные, железобетонные. Пусть будешь лучше ты себя пьяный, но ближе ко мне. Nie ma Starbucksa. To jest Stars Coffee. Jak tam się wchodzi? Z chęcią się napił tej Stars Coffee. No i dobra, z takich ciekawostek, które dla Was mam. No to pierwsza, najważniejsza to, że mi padły mikrofony. Jak będzie wiało, to sorry. Ale muszę iść po drugi mikrofon do domu. A kolejną ciekawostką jest to, że tutaj w Petersburgu mieszka 5 650 000 osób. Takie są dane z tego roku. Także ogromne miasto, moi kochani. 6,5 miliona razem z aglomeracją. To miasto jest zbudowane naprawdę mega takim europejskim stylu. Wyczytałem też taką ciekawostkę, że to właśnie miało być takie miasto, które łączy tą Europę Wschodnią, czyli tutaj Rosję, z Zachodem. No i wiadomo też, interesy tutaj w tym mieście wyrobiono niesamowite interesy, ale to nie miejsce na tego vloga. No ale jest naprawdę bardzo, bardzo mocno doinwestowane. Oczywiście jest doinwestowane jak na Rosję tutaj, jak na to, co na razie widziałem. No bo wiadomo, no, są inne miasta na świecie, które wyglądają dużo bardziej bogato. Ale bardzo mi się podoba. To mi się podoba w tym mieście, że wszystkie te stare budynki są tak odnowione. Fajny efekt to daje. Wiadomo, w Polsce też w tych miastach wszystkie fajnie odnawiają, znaczy w tych większych. I to super wygląda, jak każdy jest tak w innym kolorze. W sumie od razu mi się to kojarzy, jak na przykład w Krakowie, albo w Poznaniu, albo we Wrocławiu. Świetnie to wygląda. Powiem wam, że te sobory to tu robią taką robotę, że to jest po prostu wow. Tutaj sobór świętego Izaaka. Tam na górę można wejść. Dobra, z takich ciekawostek o soborze. Nagrałbym to normalnie z widokiem na niego, ale przez to, że wieje, a mi mikrofon padł, to muszę tak powiedzieć. 40 lat go budowali. To jest jedna z takich najbardziej popularnych budowli właśnie w całej Rosji. Kopuła, która jest na górze, ma 100 kg czystego złota.
O, jest niesamowite. Od 1818 roku go budowali do 1858. Idę kupić bilet. Wejście tutaj też kosztuje 450 rubli. No i jestem w środku. Tutaj teraz to jest jako muzeum, żebyście wiedzieli. Ale też podobno msze są odprawiane. Jest jakieś święto. I tutaj w ogóle ta kopuła. O, teraz akurat msza jest odprawiana. Widzę, że tam jest ksiądz. Podejdę bliżej. O, ale to wygląda. Wszystko na górze zdobione złotem. Znaczy przynajmniej to ma złoty kolor. Ale ta kopuła na górze, tam możecie zobaczyć. Czekajcie, bo nie trafiłem. Gdzie to jest? Czekajcie. O, tu. Tam jest 100 kg czystego złota. I na przykład podczas wojny to pomalowali to na szaro, żeby właśnie nie przyciągało tutaj wzroku Niemców, że przypadkiem nie chcieli ukraść. Pewnie. Jak bombardowali. Powiem wam szczerze, tak. Zawsze coś tam robi na mnie jakieś wrażenie w miejscach, które odwiedzam. Ale tak ogromnego wrażenia, jak zrobił na mnie Sankt Petersburg, to dawno nic nie zrobiło. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda. Dobra, muszę znaleźć jeszcze tutaj przejście, bo się gdzieś tu idzie na górę. Chyba że pani mi sprzedała zły bilet i na górę trzeba kupić osobno. Zaraz pójdę zobaczyć. Dobra, pani z ochrony mi wytłumaczyła, jak mam iść na górę. O, tu też są mozaiki zrobione. Jest niesamowicie, jak oni z tej mozaiki robili. Tu dodatkowo marmury, oczywiście tutaj 14 różnych kamieni zużytych do budowy tego i ozdoby. Dobra, na górę jednak trzeba też osobno płacić, także na górę poczekam na Pawła, żeby z nim tam pójść na górę. Bo też na pewno by chciał tutaj wejść, a poza mam 2 razy płacić. Jak jutro będzie, to pójdziemy jutro razem. No i tak to wygląda, jak się kawałek tylko odejdzie. No i pomyślcie, tam na górze złoto, prawdziwe złoto. Ale szczerze powiedziawszy, taką kopułę obłożyć złotem, jak tam jest 100 kg tylko, to tak naprawdę z tego złota to jest tylko blacha zrobiona, ale robi ogromne wrażenie. No i powiedzcie mi szczerze, jakie wrażenie na was zrobił odcinek z tego pięknego miasta, z tych pięknych miejsc, które wam dzisiaj pokazałem. No bo ja chyba przy tym, jak powiedziałem ze 100 razy, że jest pięknie, to chyba wam wystarczy potwierdzić to, że naprawdę mi się tutaj podobało. No i moi drodzy, tutaj też zakończę pierwszą część Sankt Petersburga, z najpiękniejszego miasta w Rosji i z miasta, które chyba dopiszę do listy moich ulubionych miast, takich dużych miast na świecie. Zapraszam was serdecznie na drugą część, która będzie jutro, koniec części pierwszej. Jeśli wam się podobało, a jeszcze ktoś nie subskrybuje kanału, to zapraszam do subskrypcji kanału Podróże Wojownika w tym roku. Moim celem jest złoty znaczek od YouTube. Nie tak złoty jak ten dach, bo on nie jest ze złota, ale zależy mi na tym, żeby osiągnąć 1 000 000 subskrypcji. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam.